Podobno o Chorwacji powiedziano już wszystko. Ale nikt nie mówi o tym, jak to jest płynąć na środku Adriatyku, gdy twoja żona płacze z przerażenia, a ty czujesz, że twój zasób słów po angielsku skurczył się do rozmiarów muszli jeżowca i właśnie w tym momencie musisz dzwonić po ratunek na WhatsApp. No ale zaraz potem wylądowaliśmy tutaj. Co za miejsce. W tym filmie pokażę wam ten kawałek Dalmacji, którego nie ma w katalogach. Powiem, jak wynająć auto bez pośredników, ile kosztuje pizza i czy warto jechać kilkadziesiąt kilometrów do największych jaskiń w kraju. Oprócz tego zabiorę was na podwodne muszlobranie na plaży Pilatusa, gdzie dno skrywa skarby wyglądające jak jaja obcych. Ale ładne. Rozwiążemy też zagadkę koguta, który podobno pieje z głębi starej kapliczki, i sprawdzimy archipelag chorwackich wysp Kornat, gdzie podobno można spotkać delfiny. A najlepsze jest to, że większość atrakcji zlokalizowana jest blisko Zadaru, gdzie prawdopodobnie wylądujesz. Zaczynamy. Siemka, jesteśmy w Chorwacji, lecieliśmy tutaj do Zadaru i później do miejscowości Pakostane, gdzie mamy nocleg. Pakostane wybraliśmy celowo, bo leży idealnie pomiędzy słonym Adriatykiem a słodkim jeziorem Wrańskim. Logistycznie to strzał w dziesiątkę. Lądujecie w Zadarze i w niecałe 40 minut jesteście na miejscu. Ale żeby się tu sprawnie poruszać i nie polegać tylko na własnych nogach, potrzebowaliśmy kół. I tu wchodzi pierwszy patent Natalii. Zapomnijcie o sieciowych wypożyczalniach na lotnisku z ich gigantycznymi depozytami i blokadami na karcie. My od lat szukamy aut przez lokalne grupy na Facebooku albo pytamy bezpośrednio właścicieli apartamentów. Tak trafiliśmy na Drania. Nasze budżetowe auto od lokalnego ziomka. Wyszło taniej, bez zbędnych papierów i na totalnym luzie. Szybki rzut oka na ceny na ekranie, żebyście wiedzieli, na czym stoicie, a kiedy kaska jest już zebrana, czas naprawdę doświadczyć tego miejsca. Hello, I'm Ivona, and today sympathetic guys that want to go kayaking, and now we are here on Podvršća beach, and I hope they will have a good time. Thank you. Kajaki dostarczone od bardzo miłej pani i ruszamy. Dała nam parę ciekawostek o wyspach. Udawaliśmy, że wszystko rozumiemy, ale trochę zrozumieliśmy, a resztę sprawdzimy na własną rękę. Tylko nie wiemy, czy będziemy widzieli muszelki czy schrony, ale Tak. popłyniemy. To musi być jakieś zaskoczenie. 50 na 50. Dobra, mamy pierwszy przystanek. Duże fale są, trochę strasznie. Trochę już jesteśmy zmęczeni, a dopiero pierwsza wyspa. Zasłużona przerwa na kawę. A przy kawie zerknęliśmy na mapę. Startowaliśmy z Murter, bo dookoła jest wiele wysepek, na które chcieliśmy dotrzeć. No i obecnie jesteśmy na Priśmiak. Podobno każda z tych wysepek ma swój własny klimat. Fajne jest to uczucie bycia w miejscu, do którego nie da się dojść ani dojechać, tylko trzeba dopłynąć. Momentalnie robi się w jakiś dziwny sposób takie bardziej wyjątkowe. Piękne to było, z taką gracją. Pod wodą znalazłem tylko trawy, piasek i pojedyncze rybki, więc mimo wszystko byłem trochę zawiedziony, bo po poprzednich razach w Chorwacji pamiętałem, że to właśnie przy takich wysepkach jest najciekawiej. Odwiedziliśmy jeszcze jedną wysepkę, po drodze zahaczając o arbuza. Znaleźliśmy arbuza z Natalią. Ajo, wydrążony. Biedny arbuz. Kolejna wysepka zaliczona, odpoczęte, bardzo fajne miejsce. Czuć tutaj ten reset, ale żeby poczuć ten reset, no to trzeba się troszkę nawiosłować, to na pewno. I o tym warto wspomnieć, że warto się na wiosłowanie przygotować. No i wtedy sielanka się skończyła. Nawiedził nas duch morza. Być może to przez to, że kiedyś w Gdańsku przezywaliśmy Posejdona, żeby zrobił większe fale. Ogólnie to trafiliśmy na wietrzną pogodę. Tak, i nie wiemy, czy wrócimy, w sensie jak wrócimy, bo próbowaliśmy wrócić wokół wyspy, ale ten wiatr był tak silny, że musieliśmy zawrócić i zadzwoniła ta pani do nas od kajaków,
Mówiła, że dzisiaj właśnie też wyjątkowo silny wiatr. Czy wszystko w porządku. Także rozkminiamy co teraz, bo chillować na plaży też średnio nie wiedząc jak możemy wrócić na wyspę Murter. Także jesteśmy trochę w takim zawieszeniu teraz. No. Historię znacie już z intra, ale to co ja jeszcze z niej zapamiętam to to, żeby sprawdzić pogodę przed takimi akcjami, a dodatkowo, że w sumie w takich kryzysowych sytuacjach myśli stają się bardziej klarowne. Czułem, że Natalia może na mnie liczyć i że mimo wszystko damy sobie radę. Może to i dziwne, ale po wszystkim nawet z tej przygody się cieszyłem. Jakoś bardziej się wtedy wszystko odczuwa. Świat staje się taki wyraźniejszy. Udało nam się dopłynąć, jesteśmy cali i zdrowi. W porcie kajaczki stoją, Natalia bierze kanapki i karmi kotyk. Także czekamy już na panią, która po nas przyjedzie. No i co? Przygoda udana. Takie rzeczy jak coś jest ciężkie, ale dajemy radę, są spoko. Gdybyśmy nie dali rady, to nie wiem, ale pewnie też byśmy zrobili z tego spoko opowieść. Także taka przygoda dzisiaj za nami. Było fajnie. Skoro walkę o życie mamy już za sobą, to nie zwalniamy tempa i jedziemy w miejsce, w którym jeszcze bardziej je docenimy. Tam, gdzie wszyscy kochający obrazy romantyków powinni się znaleźć. Również do tego grona się zaliczam, a oprócz oglądania próbuję coś tworzyć. Jednak zamiast pędzli i płótna działam aparatem, który został w aucie. Kurczę, idziemy i naprawdę polecamy wam to miejsce. Nie wiem oczywiście jak się nazywa, bo nie jestem dobry w nazwy, ale gdzieś tam dam to na pewno, albo Natalia mi przypomni. Ale ten punkt widokowy no robi wrażenie i w internecie tego nie widać w ogóle. No ale pan Barty jarał się, mówię, w końcu nagram zachód słońca. Zawsze gdzieś tam to zlewaliśmy. A oczywiście plecaczek filmowy wzięty, ale aparat został w samochodzie, bo właśnie plecak do bagażnika, aparat z tyłu, żeby było bezpieczniej. I niestety nie wziąłem, ale sztos totalny. To wtedy najbardziej zrozumiałem prawdę tkwiącą w powiedzeniu, że najlepszy aparat to ten, który masz przy sobie. Co za miejsce. Właśnie przyszliśmy na punkt widokowy, załapaliśmy się na ostatnie chwile słoneczka, no ale kurczę, robi wrażenie. Nawet tutaj na nagraniu widzimy na przedniej kamerce te promienie piękne, także kurczę, no to wygląda magicznie, te wysepki wszystkie. W tym miejscu byliśmy 2 razy, tak nam się spodobało. I nawet przy nieco gorszej pogodzie nadal robi wrażenie. Jeśli chodzi o kwestie organizacyjne, to wejście jest tam biletowane. Na górze jest restauracja, chociaż my zdecydowaliśmy się na piknik, co też wam polecamy. Parking jest tam spory, a droga jest taka, że jeśli przyjdzie wam do głowy myśl, że chyba jedziecie źle, to prawdopodobnie jedziecie dobrze. Istnieje legenda, według której w miejscu jeziora było kiedyś miasto, które zostało zalane i została po nim tylko studnia, którą możecie znaleźć wewnątrz kapliczki. Warto tam stanąć w ciszy, ponieważ można usłyszeć koguta, który jako jedyny przetrwał tą powódź i pieje z głębi dziury. A jeśli już o dziurach mowa, to wybierzmy się do jaskini. Na lotnisku zgarnęliśmy jakąś ulotkę zachęcającą do odwiedzenia największych jaskiń w kraju. Przyjęliśmy tą misję zesłaną nam przez los lub marketing, tym bardziej, że dzień zapowiadał się na deszczowy. Jesteśmy już w miejscu, gdzie będziemy zaczynali naszą wycieczkę po jaskiniach. Tu jest jaskinia górna, środkowa i dolna, ale tylko górna i dolna jest udostępniona do zwiedzania. No i zaraz zdecydujemy, czy jedziemy na obie, czy na jedną. Jedna jaskinia to 1,5 godziny. W ogóle normalni ludzie jak jadą na wakacje i widzą, że będzie padał deszcz, to zostają w hotelu, czytają książkę, idą do baru, restauracji. No my idziemy jeszcze bardziej zmoknąć. Jak widzimy, że jest burza, to jedziemy w góry i zmoknąć, zmarznąć i mówimy, że tak odpoczywamy. Po około 15 minutach dotarliśmy do pierwszej jaskini, a wrażenia po jej obejrzeniu były takie. No, jesteśmy po zwiedzaniu jaskini i teraz dopiero jak idziemy tak sami sobie z Natalią przez tę jaskinię, to czuć tutaj ten klimat. No z przewodnikiem wiadomo, fajnie, więcej informacji się dowiemy, ale taką prawdziwą magię tych jaskiń czuć, kiedy się jest tutaj sam. Ale też mamy porównanie do Majorki, gdzie podobało nam się bardziej. Ale tak to jest, że jak już się
troszeczkę widziało, to chcąc, nie chcąc, to się porównuje. No ale i tak klimacik zacny. Polecamy. Po obejrzeniu drugiej jaskini wiedzieliśmy już, co nam nie gra. I opowie o tym teraz Natalia. Lubimy jaskinie przez to, że tam jest głośno, strasznie. Jak są ludzie, to nie jest strasznie. Nadal nam się bardziej podoba jaskinia mylna w Polsce, bo jest tam mniej ludzi i faktycznie trzeba się przeciskać i można się zgubić. No tak. Czyli co, my po prostu lubimy strach i mroczne rzeczy. Ja uważam, że nie, ale pewnie tak. Tak. Chyba więc to, co lubimy zwiedzać, jest różne. Od romantycznych zachodów słońca po mroczne jaskinie, ale ważna w tym wszystkim jest prawda danego miejsca, co może znaczyć w sumie wszystko i nic. W drodze powrotnej do Pakostane zatrzymaliśmy się jeszcze w jednym miejscu. Ogólnie cała droga do jaskiń była świetna. Deszcz dodał tylko klimatu. Niestety tak się zapatrzyliśmy, że nic nie nagraliśmy, ale we wspomnianej już drodze powrotnej wyciągnąłem drona i nagrałem kilka kadrów. Zupełnie inna Chorwacja niż ta na wybrzeżu. Miejsce naszego postoju to wodospady wśród tych majestatycznych gór. Okej, jesteśmy przy tych wodospadach. No są takie malutkie, ale bardzo urokliwe. Fajnie wyglądają tutaj, no i można przy nich pływać, bo tutaj ktoś na supie pływa. Że to taki bardziej jeziorny klimat się wydaje, nie? Taki dużo jest tu kamperków, w ogóle taki spokój, tylko my tutaj jechaliśmy jako turyści, żeby zobaczyć. A inni raczej tutaj już zostają i sobie chillują wśród gór i wodospadu. I swoim prywatnym właśnie jeziorkiem z wodospadem. No fajnie to wygląda. Jakbyśmy jakiś kemping na dłużej chcieli, to myślę, że miejsce naprawdę godne polecenia. I tak pośród niczego też. Pogadali, a nic nie pokazali. Przejdźmy więc do rzeczy. Tutaj nie mieliśmy strojów kąpielowych, ale mieliśmy je gdzie indziej. Zapraszamy na plażę Pilatusa. Niektórych pytań nie da się zadać, dopóki się czegoś nie doświadczy. Specjaliści w jakichkolwiek dziedzinach komunikują się ze sobą w języku tak specjalistycznym, że różni się tak bardzo od tego codziennego, że no bardzo się różni po prostu. Do specjalistów nam daleko, ale cieszę się, że poprzez właśnie doświadczenie świata mogłem zadać pytanie, co to jest? Później zmieniło się w pytanie, co to za muszla? A później w zaskoczenie, że te zwierzęta, przed którymi ostrzega się turystów, żeby w nie nie wdepnęli, jeżowce, są odpowiedzią na te pytania. Po tak zakręconym wstępie, tak, oto muszla jeżowca. To są nasze zbiory z nurkowania dzisiejszego. Tyle jeżowców. Na początku widzieliśmy, takie złamane jak ten tutaj. Ale później już tych złamanych nie braliśmy i mamy same pełne o pięknych, różnorodnych kolorach i się czuliśmy jak na morskich grzybach, morskim grzybobraniu. Natalia prezentuje dźwięki. I znalazłem taką. Jeszcze ma kolce. No, także super zajęcie. Polecamy plażę Pilatusa, bo tutaj takie cuda można znaleźć. Na załączonym obrazku mój mąż Bartek Zaleśkiewicz, który bardzo mi się podoba. Dlatego go nagrywam. Teraz będziesz mnie ciągle nagrywała. Tak. Po tych słodkich słowach czas na słone morze. Płyniemy dalej niż na kajakach. Płyniemy statkiem na archipelag wysp Kornati. Siemka. Dzisiaj wybieramy się z Natalią na rejs po wyspach Kornati i liczymy, że będzie naprawdę fajnie, bo podobno to jest przy Egipcie, jak już widzieliśmy, to akurat w Europie miejsce może nas zachwycić pod wodą, także
liczymy na dobre wrażenia i damy znać. Tak, jest to ogólnie taki park narodowy, w którym ponoć są rafy koralowe, mimo że jesteśmy w Europie. Ale zobaczymy, na ile faktycznie te rafy koralowe są i czy one są bardziej dostępne tylko dla nurków, czy to na takich rejsach wycieczkowych też coś można fajnego zobaczyć. Zobaczymy, sprawdzimy. Jeszcze na pewno jaramy się tym, albo ja, że mają być pionowe, 100-metrowe praktycznie ściany w dół. To zawsze jest fajnie, jak coś jest blisko nas pod wodą. Klify. Tak, klify, ale pod wodą też ma być po prostu, nie? Więc no, takie podwodne klify. I tyle. Z ciekawostek, podczas tego rejsu można też czasem zobaczyć delfiny. My ich nie widzieliśmy. Ani delfinów, ani rafy, ani tych podwodnych klifów. Ale mimo to rejs bardzo nam się podobał. Trochę odpoczęliśmy i chyba trochę tego też nam było trzeba. Dostaliśmy rum, który właśnie Natalia konsumuje. I ciasteczko do zagryzienia. Pokaż, jak smakuje, Natalia. Czyli mocno smakuje. Na samej docelowej wyspie atrakcją jest jezioro. No i w sumie brzmi to spoko. Jezioro na wyspie. Poszliśmy tam i było średnio. To jest szczęście, że mam płetwy i rurkę, bo nic nie widać. I co, jeszcze się upewniasz? Nie widać. Zanurkuj dna, wtedy będzie. No chyba tak zrobię. Jak się walnie głową o kamień, to wtedy już widać. Tylko najpierw trzeba poczuć. Szybko ruszyliśmy więc z jeziora na wybrzeże blisko portu i tam nurkowanie bardzo nam się spodobało. Więc teraz krótka przerwa na podwodne kadry. Co tam, Natalia? Powiedz coś. Fajnie. A co teraz się dzieje? Będziemy jeść. No i cóż, zjedliśmy, zobaczyliśmy rozgwiazdę, znowu zjedliśmy, ale już w innym miejscu. Byliśmy w naprawdę dobrym miejscu, które naprawdę wam polecamy i damy tu gdzieś tą nazwę. Jak chcecie gdzieś smacznie zjeść, my wzięliśmy lasagne i smash burgera. To jest sztosik, naprawdę. A no nie rzucamy tutaj tak słów na wiatr, bo jak powiedziałem, nie mówimy często o restauracjach. A po tym wszystkim wróciliśmy do domu, myśląc już o kolejnym wyjeździe. Tym razem już całkowicie skupionym na nurkowaniu na wstrzymanym oddechu.